Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o lekarzach w niemieckich obozach koncentracyjnych, którzy nie leczyli więźniów, ale ich zabijali. Te zbrodnie należą do najokrutniejszych zbrodni popełnionych przez Niemców w czasie II wojny światowej. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz pan Mariusz Ignacy Godlewski. Lekarze w niemieckich obozach koncentracyjnych nie leczyli więźniów, tylko ich zabijali. Wszyscy z nich byli członkami SS, brunatnej gwardii Hitlera. Było ich zaledwie 300, ale zło, jakie wyrządzili, nie daje się nawet zmierzyć. Tak pisze w swojej najnowszej książce zatytułowanej Lekarze od zabijania Joanna Lamparska, dziennikarka i pasjonatka historii. Ich ofiarami były tysiące więźniów, zabitych w wyniku pseudonaukowych eksperymentów medycznych. Tak straszliwych, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Na archiwalnych zdjęciach bardzo często możemy zobaczyć ich uśmiechniętych w mundurach z trupią czaszką. Można odnieść wrażenie, że świat, w którym na co dzień żyli i działali, dawał im radość. Tymczasem ten był niewyobrażalnym piekłem. Tyle, że już tutaj, na ziemi. Historia każdego z lekarzy gwardii medycznej Hitlera jest inna, ale na pewno każda z nich przeraża. Taką jest między innymi historia Gerharda Butza, jednego z najstarszych w tym gronie. Po dojściu Hitlera do władzy wstąpił do NSDAP i SS, co przyspieszyło jego karierę. Został profesorem i dyrektorem Instytutu Medycyny Sądowej w Wienie, a potem we Wrocławiu. Dokonywał sekcji zwłok w obozach w Buchenwaldzie i Gross-Rosen. Odcinał martwym więźniom głowy tylko po to, aby mogły one stanowić eksponaty w jego gabinecie. Był pozbawiony jakichkolwiek ludzkich uczuć. Więźniowie byli dla niego tylko królikami doświadczalnymi, o los których nie zamierzał dbać. Innym z takich lekarzy był Friedrich Entres, syn bibliotekarza z Poznania, dobrze znający język polski. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Gdy wybuchła wojna, wstąpił do SS. Został najpierw lekarzem w Sachsenhausen. W styczniu 1941 roku przeniesiono go do Gross-Rosen. Wybierał więźniów do niepotrzebnych im operacji, robionych tylko po to, aby się dokształcać. Wykonywał im zastrzyki z cyjanku, tylko po to, aby się szkolić. Eksperymentował z wieloma innymi śmiertelnymi substancjami, tylko po to, aby sprawdzić, jak dokładnie one działają. Gdy w styczniu 1942 roku trafił do Auschwitz, łamał więźniom kości, tylko po to, aby móc uczyć się, jak je składać. Wstrzykiwał więźniom dawki fenolu prosto w serce. Zanim jeszcze zmarli, wycinał im organy, także w celach szkoleniowych. Aby zagłuszyć krzyk więźniów, nakazywał grać obozowej orkiestrze. Uczestniczył także w selekcjach, ale to w obozach koncentracyjnych robili wszyscy lekarze z SS. Po wojnie trafił do amerykańskiej niewoli. W 1947 roku został skazany na karę śmierci i powieszony. Równie przerażająca jest historia Karla Babora. Gdy wybuchła wojna, był jeszcze studentem medycyny, ale wstąpił do SS. Trafił najpierw do Gross-Rosen. Tam eksperymentował na więźniach, podając im śmiertelne mikstury.
Konający dostawali skurczów mięśni i ciężko dusząc się umierali. Potem został przeniesiony do Dachau, gdzie pracował na tak zwanym oddziale eksperymentalnym. Uczestniczył wówczas w eksperymentach, które polegały na umieszczaniu więźniów w bardzo niskich temperaturach. Wszyscy z nich umierali w niewyobrażalnych męczarniach. Brał również udział w eksperymentach, jakie jego mentor, profesor Ernst Robert Grawitz, prowadził na polskich księżach. Polegały one na wstrzykiwaniu zdrowym płynów ropnych, które pochodziły od chorych, tylko po to, aby przetestować swoje pseudonaukowe założenia. Ofiary umierały w potwornych męczarniach. Po wojnie trafił do alianckiej niewoli, ale został zwolniony. Potem podjął praktykę lekarską. Gdy został rozpoznany przez byłych więźniów, uciekł do Etiopii, gdzie został wziętym lekarzem. Po śmierci żony nawiązał romans z młodą austriacką Żydówką, która okazała się sekretarką Szymona Wiesenthala, znanego łowcy nazistów, która mu o tym opowiedziała. To przerwało spokojne życie Babora. Obawiając się ekstradycji i procesu, wszedł do rzeki pełnej krokodyli i strzelił sobie prosto w serce. Wstrząsająca jest również historia Willego Jobsta, obozowego lekarza z Mauthausen, Auschwitz i Gross-Rosen, który na procesie stwierdził, że nigdy nie lubił pracy w obozach. Jobst tuż przed wojną ukończył studia medyczne w Pradze. Potem wstąpił do SS, służąc między innymi w elitarnej dywizji Das Reich. Jego kariera jako obozowego lekarza zaczęła się dopiero w 1941 roku, gdy trafił do Gross-Rosen. Tam zasłynął z tego, że badając chorych, kopał ich do utraty przytomności. Nagminnie zarażał więźniów chorobami, mieszając zdrowych i chorych, co powodowało, że jednorazowo umierało nawet kilkuset z nich. Kradł też dentystyczne złoto usuwane więźniom. Po wojnie został skazany w Norymberdze na karę śmierci. Równolatkiem Jobsta był Friedrich Weigel, dentysta z Gross-Rosen. Tyle tylko, że Weigel nie był takim zwykłym dentystą. Usuwał więźniom dentystyczne złoto, traktując to jako swoją misję. Więźniowie, którzy je mieli, się go bali, ponieważ Weigel mógł ich z tego powodu uśmiercić. Martwym już więźniom Weigel usuwał nawet całe szczęki, tylko po to, aby wydobyć z nich złote zęby i koronki. Zabijał również więźniów cyjanowodorem, a następnie szukał wśród nich najlepszych kandydatów na eksponaty. Jak wspominał jeden z byłych więźniów obozu, latem 1943 roku zdarzyły się 3 przypadki, że dr Weigel obciął głowy martwym obywatelom radzieckim, wygotował te głowy, usunął z nich mięso, aż pozostał czerep, a następnie trzymał je w swoim gabinecie. Jeszcze inaczej wyglądała kariera Heinricha Friedricha Rindfleischa, z pozoru delikatnego okularnika. W 1942 roku ukończył studia medyczne i wstąpił do SS. Swoją praktykę zaczął w Sachsenhausen, a potem kontynuował ją w Gross-Rosen i na lubelskim Majdanku. Endemicznie nienawidził Żydów, do tego stopnia, że nigdy nie wahał się ich zabijać. Pewnej Żydówce w ciąży z nienawiści wbił skalpel w brzuch. Robił więźniom śmiertelne zastrzyki z fenolu i innych trucizn. Eksperymentował na kobietach, zarażając je tyfusem i durem brzusznym, a potem robiąc im zastrzyki ze swoich mikstur. Ich skutki były najczęściej śmiertelne. Po wojnie pracował w Niemczech jako chirurg, nie ukrywając wcale swojej przeszłości.
zmarł w 1969 roku na zawał serca. Równie makabryczną postacią był Heinz Tilo, lekarz z Auschwitz i Gross-Rosen. Studia ukończył w Wienie, bastionie narodowego socjalizmu. Nic dziwnego, że zaraz po ich ukończeniu wstąpił do SS. Lekarzem obozowym został najpierw w Oranienburgu. Do Auschwitz przybył w lipcu 1942 roku i objął obowiązki lekarza obozowego w Birkenau. Jak wspominały jego więźniarki, dla wprawy przeprowadzał zabiegi na kobietach z włókniakami albo guzami narządów rodnych. Interesowały go również przepukliny. Operował wszystkich cierpiących na nie więźniów. Potem uznawał ich za niezdolnych do pracy i zabierał im życie, kierując wprost do krematorium. Eksperymentował na Romach pod pretekstem walki z tyfusem. Prowadził też badania na bliźniętach, rywalizując w tym zakresie z doktorem Józefem Mengele. Jesienią 1944 roku przeniesiono go do Gross-Rosen. Tam również aplikował więźniom swoje zastrzyki. Jeden z nich dopiero po wojnie zauważył ich rezultaty, gdy urodziły mu się dzieci z mongolizmem. 13 maja 1945 roku Heinz Tilo popełnił samobójstwo. Historia ostatniego z lekarzy Hitlera jest najbardziej wstrząsająca. Głównie dlatego, że dotyczy ona tego, który stał się prawdziwym symbolem zbrodni niemieckich lekarzy w obozach koncentracyjnych. To historia doktora Józefa Mengele, najważniejszego lekarza w Auschwitz, którego więźniowie nazywali aniołem śmierci. Precyzyjne odtworzenie jego losów jest trudne. Głównie dlatego, że w jego przypadku zadomowiło się wiele konfabulacji, zwłaszcza jeśli chodzi o jego powojenne losy. Mengele studiował w Monachium i to właśnie tam zetknął się z narodowym socjalizmem. W 1937 roku wstąpił do NSDAP i to przyspieszyło jego karierę. Został asystentem w Instytucie Dziedziczności i Czystości Rasowej we Frankfurcie. Już wtedy podjął badania w tym zakresie. Gdy wybuchła wojna, służył najpierw w jednostkach frontowych Waffen-SS. Potem przeniesiono go do Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa. I dopiero w maju 1943 roku przybył do Auschwitz. Prawdopodobnie namówiony został do tego przez swojego naukowego mentora, profesora Ottmara von Versuchera. W Auschwitz podjął badania zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Te koncentrowały się przede wszystkim na bliźniętach. Częstował je czekoladą, by za chwilę wykonać na nich swoje pseudomedyczne eksperymenty. W czasie jednego z takich eksperymentów zszył bliźnięta chirurgicznymi nićmi bez znieczulenia, tylko po to, aby obserwować, co się będzie z nimi działo. Mengele wykonał setki takich eksperymentów, głównie na dzieciach. Niewiele z nich przeżyło. Mengele zawsze sprawiał wrażenie człowieka delikatnego i kulturalnego. Kiedy mówił, miał wesoły wyraz twarzy, jakby bez przerwy odczuwał radość. W styczniu 1945 roku wyjechał z Auschwitz, zabierając ze sobą dokumentację swoich pseudomedycznych eksperymentów. Trafił na kilka tygodni do Gross-Rosen, ale wojna się już kończyła. W mundurze oficera Wehrmachtu trafił do alianckiego obozu jenieckiego, ale został z niego zwolniony. W 1949 roku uciekł do Argentyny. Był już wtedy poszukiwany. Wiele razy zmieniał miejsca swojego pobytu, by ostatecznie znaleźć się w Brazylii. Tam
7 lutego 1979 roku zmarł z powodu udaru. O jego śmierci świat dowiedział się jednak dopiero po paru latach. Historie wymienionych to tylko część ponurej historii lekarzy niemieckich obozów koncentracyjnych. Spora część z nich umknęła wymiarowi sprawiedliwości. Mengele, Kilo, Rindfleisch czy Butz nigdy nie stanęli przed sądem. Wielu z nich, nawet jeśli się przed nim znalazło, to nie zawsze kończyło się to dla nich karą śmierci. Ale najwięcej z nich kontynuowało swoją karierę lekarską w powojennych Niemczech i Austrii. W następnym moim filmie opowiem Państwu o politycznych mordach w międzywojennej Polsce. Ich sprawcami byli zarówno polityczni fanatycy, jak i wyszkoleni zbrodniarze. Te zbrodnie były nawet stałym elementem życia politycznego II Rzeczpospolitej. Ten film zatytułowałem „Jak mordowano w II Rzeczpospolitej”. Gorąco zapraszam do oglądania. Jest już na rynku książka Joanny Lamparskiej zatytułowana „Lekarze od zabijania”. Ta książka opowiada o lekarzach niemieckich obozów koncentracyjnych. To książka wstrząsająca. Wstrząsająca dlatego, że zła, jakie wyrządzili, nie jesteśmy w stanie nawet zmierzyć. Nie jesteśmy w stanie sobie nawet tego wyobrazić. Gorąco zachęcam Państwa do jej nabycia i przeczytania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski oraz panu Mariuszowi Ignacemu Godlewskiemu, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.